ten weekend będę pracować. Będę uczyć francuskiego, a potem będę mieć lekcję polskiego. Będę też uczyć się sama języków. Teraz uczę się rosyjskiego i niemieckiego i hiszpańskiego jednocześnie, więc mam dużo pracy. Będę też spacerować. Po spacerze będę czytać książkę lub będę oglądać film. A Ty? Co będziesz robić w ten weekend? Myślę, że wiesz już, o czym będziemy mówić, o czym będziemy dzisiaj mówić. Oczywiście o czasie przyszłym, a dokładniej o czasie przyszłym czasowników niedokonanych. Ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku i już powiedziałam, o czym będziemy dzisiaj mówić, więc nie będę tego powtarzać. Zapraszam do oglądania. Pewnie już wiesz, że polskie czasowniki dzielą się na dwie grupy. Czasowniki dokonane i czasowniki niedokonane. Czasowniki dokonane określają akcję, która zdarza się raz, która się nie powtarza. Przeczytać. Przeczytać książkę to znaczy przeczytać ją raz. Akcja jest zwykle punktowa. Czyli akcja jest punktowa w czasownikach dokonanych, akcja się nie powtarza i akcja jest skończona. 3 najważniejsze cechy czasowników dokonanych. Czasowniki niedokonane z kolei zupełnie na odwrót są czasownikami, które określają akcję, która jest rozciągnięta w czasie, tak? Jest taka długa. Nie mamy jakiegoś określonego punktu końcowego. Jeśli mówię, czytałam książkę w czasie przeszłym, może znaczyć to, że czytam ją cały czas. Ok? Czyli wczoraj cały dzień czytałam Harry'ego Pottera, ale jeszcze nie skończyłam go czytać. Cały czas jestem na rozdziale 7. Nie skończyłam wszystkich rozdziałów. Nie skończyłam czytać całej książki. Jeśli mówię, wczoraj przeczytałam Harry'ego Pottera, znaczy to, że koniec, już skończyłam czytać Harry'ego Pottera i już nie mam co czytać. Ok? Czyli czytałam, nie ma określonego końca. Akcja bardzo często się powtarza. Mogę powiedzieć, kiedy byłam dzieckiem, codziennie chodziłam na lody. Fantastyczne dzieciństwo. Kiedy byłam dzieckiem, codziennie chodziłam na lody. Czasownik chodzić, czasownik niedokonany. Codziennie chodziłam na lody. Była to rutyna, była to akcja, która się powtarzała. Czyli akcja nie ma określonego końca, akcja się często powtarza, może się powtarzać i jest rozciągnięta w czasie. Dzisiaj będziemy mówić o czasie przyszłym czasowników niedokonanych. I to jest bardzo ważne, ponieważ nie możemy tego czasu przyszłego, o którym będziemy mówić, nie możemy łączyć go z czasownikami dokonanymi. Wróćmy do tego, co będę robić w weekend. W weekend będę pracować. W ten weekend będę pracować. Z czego składa się czas przyszły? Jak Ci się wydaje? Będę pracować. Oczywiście z czasownika być w czasie przyszłym i z bezokolicznika. W ten sposób możemy tworzyć czas przyszły wszystkich, prawie wszystkich czasowników niedokonanych. Będę pracować, będę uczyć francuskiego, a potem będę uczyć polskiego. Będę spacerować. Będę uczyć się sama języków. Będę uczyć się niemieckiego. Będę czytać książkę. Będę oglądać film. Czyli czasownik być w czasie przyszłym plus bezokolicznik. Proste, prawda? Jak odmieniamy czasownik być w czasie przyszłym? Bo to też jest istotne. Ja będę, ty będziesz, on, ona, ono będzie,
my będziemy, wy będziecie, oni, one będą. I do tych form, do tego czasownika dodajemy bezokolicznik. Bardzo, bardzo proste, prawda? Czy ktoś kiedyś powiedział, że polski jest najtrudniejszym językiem świata? Ta osoba na pewno kłamała. No i dlaczego takie ważne było, żeby przypomnieć, co to są czasowniki dokonane, a co to są czasowniki niedokonane? Dlatego, że tego czasu przyszłego nie możemy nigdy łączyć z czasownikami dokonanymi. Nie mogę powiedzieć będę przeczytać, ani będziesz obejrzeć. Nigdy nie mogę użyć czasownika dokonanego w tej konstrukcji. Zawsze i tylko czasowniki niedokonane. Uwaga też na czasownik iść. Nie mogę powiedzieć będę iść. W ten sposób nie możemy też tworzyć czasu przyszłego z czasownikami modalnymi. To takie czasowniki jak chcieć, musieć, móc. Nie mogę powiedzieć będę musieć albo będę móc. Nie mogę też użyć tego czasu z tej konstrukcji z czasownikami, po których muszę dodać inny bezokolicznik. Nie mogę powiedzieć będę woleć obejrzeć film albo będę potrzebować zadzwonić do kolegi. Co robimy w takiej sytuacji? Jak w takim razie tworzyć czas przyszły od tych czasowników? Wtedy używamy czasu przeszłego. I mieszając czas przyszły z czasem przeszłym, powstaje nam czas przyszły. Brzmi to bardzo dziwnie i zupełnie absurdalnie, ale naprawdę tak jest. Dlatego, kiedy chcę powiedzieć, użyć czasownika musieć, móc, chcieć w przyszłości i użyć tej konstrukcji, wtedy muszę powiedzieć, jutro będę musiała zadzwonić do kolegi. Jutro będę mogła pójść do kina. Pojutrze będę chciała iść z tobą na spacer. Dzisiaj jeszcze nie chcę, ale pojutrze będę chciała iść z tobą na spacer. Czyli znowu odmieniony czasownik być w czasie przyszłym plus nie bezokolicznik, ale czasownik w formie przeszłej, czyli czas przeszły. Dobrze odmieniony do osoby. Ja jestem kobietą, więc mówię ja będę chciała pójść do kina. Ale jeśli byłabym mężczyzną, czyli mężczyzna mówi ja będę chciał pójść do kina. Co trzeba w takim razie zapamiętać z tej lekcji? Zapamiętać z czasu przyszłego czasowników niedokonanych. Po pierwsze, ten czas przyszły, czyli konstrukcję będę plus bezokolicznik, możemy tworzyć tylko z czasownikami niedokonanymi. Po drugie, nie możemy tworzyć takiego czasu przyszłego z czasownikami modalnymi. Czasowniki modalne mogą występować tylko w czasie przeszłym. To znaczy zamiast bezokolicznika, ale tworzą w ten sposób czas przyszły. I trzecia rzecz, którą trzeba zapamiętać, nie możemy używać bezokoliczników też, kiedy mamy później inny bezokolicznik. Czyli muszę powiedzieć, jutro będę potrzebowała zadzwonić do lekarza. Teraz koniecznie napisz mi w komentarzu, co będziesz robić w ten weekend, używając czasu przyszłego czasowników niedokonanych. Bardzo chętnie bardzo chętnie będę czytać Wasze komentarze. Jeśli coś jest niejasne, jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!